Witam serdecznie wszystkich, którzy nie zapomnieli o moim kanale, chociaż ja zapominałem o nim cyklicznie od momentu powstania. Początek będzie zaskakujący, ponieważ cofamy się o parę tysiącleci. Do momentu, kiedy Kirke powiedziała do Odysa: strzeż się bosko śpiewających syren. Ty jeden masz ich słuchać, ale każ związać się w silne pęta, abyś stał nieruchomo do masztu linami uwiązany. I nawet gdybyś błagał, każ towarzyszom, żeby jeszcze silniejszymi pętami cię związali. Jij en ik, wij blijven samen over bergen door dalen, zoals vrienden doen. En dwars door pijn en misverstanden droegen wij elkaars tranen, zoals vrienden doen. Delen wij samen, zoals vrienden doen. Jij en ik, wij blijven samen over bergen door dalen, zoals vrienden doen. En dwars door pijn en misverstanden zoals vrienden doen. Schijnt de zon of valt de regen, wij slaan onze wel doorheen. Hoe wat ook komt, kan ons niks schelen. Alles delen wij samen, zoals vrienden doen. Akt twórczy niestety musi zostać przerwany, kiedy wchodzi proza życia. Łódź wymaga sporego remontu. Żeby płynąć gdzieś daleko, potrzeba zabrać zapas wody. Tego kadłuba nie można już dociążać. Trzeba zwiększyć wyporność i zamontować zbiorniki. To było równo 6 tygodni pracy
mniej więcej po 15 godzin dziennie bez wytchnienia. Aż sam się sobie dziwię, że to wytrzymałem. Port Bristol został gdzieś we mgle. Opowiada, gdy robota jest. Wzięliśmy kurs na Mobile Bay. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, hej, hoj. Opowiada, gdy robota jest. Żeś ty robił tam Mobile Bay. Opowiada, gdy robota jest. Nerwałem cały dzień. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, hej, hoj. Opowiadaj, gdy robota jest. Tam widziałeś Mobile Bay. Opowiadaj, gdy robota jest. Piękne, chętne. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, hej, opowiadaj, gdy robota jest. Kogo poznałeś w Mobile Bay. Opowiadaj, gdy robota jest. Z tą piękną sosy grę. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, hej, opowiadaj, gdy robota jest. Co tam robiłeś w Mobile Bay. Opowiadaj, gdy robota jest. Piłem na nią cały szmat. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, hej, opowiadaj, gdy robota jest. Lubił ją tam w Mobile Bay. Opowiadaj, gdy robota jest. Byłem razem z nią szczęśliwy dzień. Hej, opowiedz, bo robota jest. Hej, 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 opowiadaj, gdy robota jest. Hej, 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 opowiadaj, gdy robota jest. To są elementy zapasowego układu zapłonowego. Takiego zupełnie klasycznego, z krzywką i przerywaczem. Dlaczego? Dlatego, że silniki Mercury mają fabrycznie zaprojektowaną wadę. Jeżeli na przykład uszkodzi się czujnik oleju albo spadnie poziom oleju, to ginie iskra bez podania przyczyny. Parę razy już mnie Mercury zawiódł i postanowiłem temu zapobiec. Teraz mam 2 układy zapłonowe i żeby przejść na ten drugi, wystarczy wymienić fajki na świecach. W dalekich wyprawach pewnym istotnym problemem zawsze były witaminy. Mam tu przećwiczoną strategię przez te kilkanaście lat. Mianowicie skiełkowane ziarna. Nie tylko zbóż. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze efekty daje fasola Mung. Chciałbym coś opowiedzieć o planach podróży. Długo się nad tym zastanawiałem i doszedłem do tego, że lepiej to zrobić i zdać relację. Natomiast mogę opowiedzieć o motywacjach. Jaka motywacja może przebić coś tak mocnego jak instynkt samozachowawczy? Toksyczna, narkotyczna, głosy bosko śpiewających syren, sięgające do niekontrolowanych emocji. Z pewnością nie jest to żądza przygody. Przygód miałem w życiu wystarczająco. Teraz cenię sobie ciche, spokojne trwanie. Znalazłem naprawdę fajne miejsce. Kaja przy molo w Jastarni wydaje się, jakby była dla mnie stworzona. Mało kto jest w stanie tam dopłynąć z powodu zanurzenia. Nawet ja, mając około 60 cm, docieram tam czasem szorując po dnie. A miejsce jest osłonięte ze wszystkich stron, prawie jak w porcie. Tutaj spokojnie mógłbym spędzać tę cieplejszą połowę roku. Latem, kiedy następuje po sobie parę pogodnych dni, Zatoka Pucka nagrzewa się jak morze tropikalne. Normalnie bajka, w dodatku bez jadowitych stworzeń.
Nie chciałbym podawać w tym filmie jednoznacznych odpowiedzi. Żadnej nie byłbym wystarczająco pewny. Wygodnie byłoby przyjąć, że to głosy syren ciągną mnie na drugą półkulę. A to, co mnie tutaj trzyma, można nazwać jednym obrzydliwym słowem bezpieczeństwo. W bezpiecznym, spokojnym trwaniu czai się pustka. Jeżeli dodać do tego brak poczucia wspólnoty z otaczającym tłumem turystów, to rezultat takiej mikstury wiedzie w stronę apatii. Ale apatia chyba jednak nie grozi. Kiedy rozpoczyna się pracę nad nową mozaiką, nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy. Kolory powstają w piecu w temperaturze około 1100 stopni. Tworzenie obrazów taką techniką trochę przypomina jazdę na półdzikim koniu. Nigdy nie wiadomo, gdzie poniesie. Jij en ik, wij blijven samen over bergen door dalen, zoals vrienden doen. En dwars door pijn en misverstanden, drogen wij elkaar stralen, zoals vrienden doen. Schijnt de zon of valt de regen, wij slaan onze wel doorheen. Hoe hard ook komt, kan ons niks schelen. Alles delen wij samen, zoals vrienden doen. Schijnt de zon of valt de regen, wij slaan onze wel doorheen. Hoe valt ook komt, kan ons niks schelen. Alles delen wij samen, zoals vrienden doen. Alles delen wij samen, zoals vrienden Być może wiele osób oglądających ten film myśli sobie teraz, dlaczego to jest o wszystkim naraz. I tu moja odpowiedź jest prosta. Bo takie jest właśnie moje życie. Trzeba ogarnąć wiele spraw, mając tylko jedną parę rąk. A czas nie jest z gumy. Dlatego tak rzadko coś publikuję. Ja naprawdę mam co robić. I teraz wchodzi wątek, którego nie sposób pominąć. Przed ponad rokiem, w poprzednim sezonie letnim, przy tej kei, o której opowiedziałem, poznałem 4 świetnych gości z Rewy. To jest z drugiego brzegu, z naprzeciwka Jastarni. Panowie marynarze. Nie pamiętam, czy wszyscy, bo byłem bardzo oszołomiony. Nie wszystko zapamiętałem, ale pamiętam, że rozmawialiśmy bardzo długo
A później, po jakimś tygodniu, może 2, panowie odwiedzili mnie raz jeszcze, przywożąc wsparcie dla moich planów. Między innymi gadżetami znalazł się kombinezon ratunkowy, w którym można przetrwać w wodzie w warunkach polarnych. I tą drogą przesyłam moje podziękowanie również za sprzęt, dzięki któremu ten materiał wideo jest w o wiele lepszej jakości niż w poprzednich odcinkach. Również podziękowanie dla pana rybaka z Jastarni, właściciela kutra JAS 58, który podarował mi 2 kolejne takie kombinezony ratunkowe i teraz mam je dla siebie, jak i dla załogi. Wiem już, że będę musiał płynąć z załogą, również dlatego, że tego kombinezonu nie da się założyć samemu. Potrzebne są ręce z zewnątrz. Kiedy spotyka się takie gesty, to aż nie chce się odpływać. Ale imperatyw jest zbyt silny. Pozostaje pytanie, gdzie i kiedy. Najprościej byłoby odpowiedzieć: chciałbym dopłynąć do Kapsztadu i załapać się na jakiś koncert, wiadomo czyj. Kto nie wie, polecam poprzedni odcinek. Ale to jest żywioł. Nie wiadomo, dokąd ocean przepuści i czy w ogóle przepuści. Taka podróż może zakończyć się tuż przy wejściu na Biskaję, gdzie ponoć orki atakują jachty, uderzając w płetwy sterowe i parę podobno zatonęło. A może też przejść w podróż dookoła świata albo poprowadzić na jakieś wyspy szczęśliwe. Może gdzieś takie są. I teraz najważniejsza sprawa. Ta, dla której w zasadzie powstał ten film. Pod jaką banderą popłynę? Cóż, jestem Polakiem i jacht jest zarejestrowany w Polsce. Więc bandera jest oczywista, ale chciałbym podnieść jeszcze jedną banderę, żeby mój archanioł miał 2 skrzydła. Banderę tego księstwa, nad którym słońce nie zachodzi, a które symbolizuje dla mnie przyszłość świata. O ile wiem, nie ma jeszcze takiej bandery, a może by się przydała nie tylko mnie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko przestrzeń wirtualna, gdzie się parę osób loguje czasami. I tu mam przemyślaną odpowiedź. Przestrzeń, gdzie ludzie z różnych krajów, różnych ras, zawodów, wyznań, preferencji, statusów majątkowych stają się sobie bliscy, nie jest przestrzenią wirtualną. To jest przestrzeń duchowa.